Cześć! Odebrałem właśnie nową kopiarkę Ricoh IMC2011, czyli kolorowa kopiarka z formatem A3 z najnowszej kolekcji Ricoha, która kosztowała chyba 6 czy 7 tysięcy netto, więc jedziemy ją zobaczyć, odpalić, uruchomić. Zobaczymy, co ona sobą reprezentuje. Kopiarka przyjeżdża na papierowej palecie, zabezpieczona w bezpieczny sposób. Najpierw pozbędziemy się opakowania i wszystkich zabezpieczeń. Ricoh MPC 2011 SP to przede wszystkim 20 stron na minutę oraz krótki czas nagrzewania. Oczywiście kopiujemy w formacie A4 i A3 w pełnym kolorze. Na filmie widać teraz zespół grzejny, który jest identyczny jak w MPC 2003. Teraz zajrzymy do bębnów, a właściwie to do jednego bębna. Tak po prostu z czystej ciekawości. Uruchomienie kopiarki polega na tym, żeby wyciągnąć 4 folie zabezpieczające, kolejno z 4 unitów, więc szarpiemy je. Tak wygląda Imaging Unit, czyli zespół bębna i zespół developingu. Trzyma się właściwie na 2 śrubkach, pokazujemy go tak po prostu z czystej ciekawości. Przy uruchomieniu kopiarki nie musisz go wyjmować. Producent obiecuje, że bęben światło czuły wystarczy na 48 tysięcy stron. Jego cena jest dosyć atrakcyjna, bo on kosztuje niewiele, ale pamiętajcie, że trzeba zainstalować 3 sztuki, dodatkowo czarny. Natomiast jeżeli chodzi o dewelopery, które również są częścią składową bębna, to Ricoh owiewa tajemnicą wydajność deweloperów. Nie ma tej informacji na stronie Ricoha. Teraz instalujemy szarą osłonę, której nie było w kserokopiarce. Jest to element dodatkowy, który jest w pudełku z maszyną i trzeba to zainstalować. Ale żeby nie było zbyt kolorowo, spójrzcie na podajnik ręczny bypass. Ta sama gówniana konstrukcja znana z trójek, z czwórek. Bardzo łatwo jest to połamać. Jest to coś, co trzyma się na 2 plasticzkach, na jakiejś metalowej żyłce. Na pewno zaletą takiego rozwiązania jest waga urządzenia. W katalogu Ricoh pisze pojemność wejściowa aż do 2300 arkuszy w różnych zasobnikach. Tak, tylko że pamiętajmy, jest tam napis DO, czyli standardowo dostajecie 2 kasety, 500, 500, 1000. Te 2300 z katalogu to jest jak sobie dopłacicie za dodatkowe źródło papieru. Podajnik oryginałów oczywiście plus, bo jest to bardzo szybki skaner podwójny A3, kolorowy, sieciowy. Rewelacja. Drukowanie w rozdzielczości 1200 na 1200 dpi. Jeżeli chodzi o interfejsy, to standardowo macie USB 2.0, gniazdo SD, jest tam karta sieciowa 10 base, setka. Jako opcja może być bezprzewodowa sieć LAN w standardzie IEE 802 na 111. Po zainstalowaniu tonerów możecie już odpalić urządzenie, czyli je włączyć. Poczekajmy, aż się skalibruje i przejdziemy do ustawień.
Teraz już jak w smartfonie. Jeżeli odpalasz po raz pierwszy kopiarkę, ona poprosi Cię o ustalenie hasła. Jako że nie jesteśmy jedynym serwisem na świecie, to z czystej uprzejmości ustawiamy standardowo admin, żeby inny serwis też mógł poradzić sobie z tą maszyną. Po ustaleniu hasła maszyna wyświetli komunikat, żeby ją wyłączyć. OK, to trzeba tak rzeczywiście zrobić, ale najlepiej jest poczekać, aż się zatrzyma. Nasza teraz cały czas pracuje, bo robi pierwszą automatyczną kalibrację. Oczywiście jak się zatrzyma, natychmiast ją wyłączymy i włączymy. Po uruchomieniu kopiarki należy wejść w ustawienia użytkownika i przede wszystkim znaleźć miejsce, gdzie wybiera się język. No, my ustawiamy polski język, bo tak będzie nam wygodniej, natomiast jaki ustawicie Wy, to Wasza sprawa. Warto ustawić właściwości przycisków alokacyjnych, czyli tych guziczków po lewej stronie panela. W bardzo prosty sposób możesz zmienić kolorystykę panela. Teraz, jeżeli chodzi o obsługę papieru, ustawiamy, żeby maszyna jak najwięcej automatycznie mogła klientowi ustawić i ułatwić życie. Ustawienia zegara to m.in. czas przejścia w tryb uśpienia, czyli 1 minuta dla nas to jest za mało, my to zwiększamy z reguły na większą wartość, ale to już jest uznaniowo. Uruchamiamy opcję przesyłania pliku. Teraz ustawimy kilka funkcji serwera. Proponuję, żebyście zrobili tak samo. Jeżeli wyłączycie dźwięk guzików, bo my tak z reguły robimy, żeby ona nie pikała, to jest ciekawa opcja, bo jest uruchomiony brzęczek, że maszyna wibruje. No, taka ciekawostka. Tutaj mamy kilka bardzo ciekawych opcji druku, drukowanie do folderu, drukowanie do maila, bardzo dużo możliwości. Polecam pogrzebać sobie w tym menu.
Teraz możesz wejść już w tryb serwisowy i sprawdzić kilka ustawień. Warto jest ustawić telefon do serwisu, kiedy skończą się materiały, kiedy maszyna mówi wezwij serwis, kiedy maszyna mówi czas na przegląd. Teraz sprawdzamy, czy przeglądy zapamiętały się, że mają wyświetlać się co 25 tysięcy. Teraz robimy inicjalizację dewelopera i czekamy, aż maszyna się wymiesza. Po zakończeniu procesu inicjalizacji włącz maszynę, a teraz możesz ponownie wejść w symulację i wydrukować sobie jakieś fajne wydruki testowe. No i czekamy na pierwszy wydruk testowy. Przewiduję, że będzie perfekcyjny. Na koniec sprawdzamy prawidłowe działanie podajnika dokumentów RDF-u i tak naprawdę maszyna jest gotowa do pracy. Na koniec powiem, że maszyna zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Kopiarka, drukarka, skaner kolorowy, sieciowy z formatem A3 o przyzwoitej prędkości kopiowania za niesamowicie fajne pieniądze.